Wrzesień zbliża się wielkimi krokami. Uczniowie wrócą do szkół, studenci będą cieszyć się ostatnimi miesiącami laby albo przygotowywać się na poprawki, a ci, co chodzą do pracy, no cóż, trzeba tyrać. Ale nic to, wolny czas możemy spędzić relaksując się przy grze, albo kilku. A we wrześniu pojawi się całkiem sporo ciekawych tytułów, które może i Was zainteresują. I aż 3 z nich to polskie produkcje. Listę tę ułożyłem chronologicznie według daty premiery. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram, a to jest lista moich wrześniowych premier na PlayStation 4 i PlayStation 5. Zaczynamy od bardzo wczesnej premiery wrześniowej, bo już 3 na PlayStation 5 pojawi się długo oczekiwane przeze mnie The Medium. The Medium jest w sumie jedyną grą, w którą chciałem zagrać na nowym Xboxie, gdyż przez pół roku była ona Microsoftowym ekskluzywem, a teraz trafia również na PlayStation 5. W tym psychologicznym horrorze od polskiego studia Bloober Team przyjdzie nam zmierzyć się z tajemnicą, którą może rozwiązać tylko Medium, a jej działaniami będziemy kierować w świecie realnym i w świecie duchów naraz. Jestem bardzo zaintrygowany tym tytułem i wprost nie mogę się doczekać, by po niego sięgnąć. I can lift them. Hello? Anyone there? What is this place? Również 3 września na PlayStation 4 i poprzez wsteczną kompatybilność na PlayStation 5 zadebiutuje kolejna bardzo ciekawa polska gra Golf Club Wasteland od studia Untold Tales. Większość ludzi zginęła, a ci, którzy przeżyli, mieszkają na Marsie. Ziemia natomiast jest zdewastowanym pustkowiem, zamienionym na wielkie pole golfowe dla superbogaczy. No i tak, gramy w golfa w klimacie post-apo i w międzyczasie odkrywamy historię dewastacji Ziemi. Gra wygląda bardzo ciekawie, a i cena nie ma być zbyt wysoka, około 40-45 zł, więc chyba wiedzie wraz z The Medium. Podejrzewam, że bardziej jako przerywnik między innymi grami, ale z tego co widzę, to bardzo przyjemny. I już 4 dni po premierze tych dwóch tytułów szykuje nam się kolejna polska premiera, tym razem od studia The Farm 51, a mowa tu o Chernobylite. Przez 2 lata można było w nią zagrać we wczesnym dostępie na PC-tach i w końcu 7 września jako pełnoprawny produkt trafi na PlayStation 4. Opisywana jako science fiction survival horror z elementami RPG gra przeniesie nas do świetnie odwzorowanej czarnobylskiej zony, gdzie 30 lat po wybuchu reaktora nasz bohater wyrusza wraz z 2 pomagierami, aby odkryć tajemnicę zniknięcia swojej żony. Pojawia się jednak czarny stalker i wszystko trafia szlak, a my zostajemy wciągnięci w niezwykłe wydarzenia. Brzmi ciekawie, a obserwowanie procesu przenoszenia strefy wykluczenia na ekrany komputerów przez twórców zachęciło mnie na tyle, by dodać ten tytuł do swojej wishlisty. Czy kupię go w dniu premiery? Jeszcze nie wiem, ale podejrzewam, że im bliżej tego dnia, tym bardziej będę skłaniał się do tego, by Chernobylite nabyć. If you want to commit suicide, there are easier ways. This is it, my love. The last stretch. You've been through so much for me. Po wizycie w Czarnobylu będzie chwila na złapanie oddechu, bo kolejny interesujący mnie tytuł pojawi się dopiero pod koniec miesiąca. 29 lipca, czyli kilka dni po tym jak opublikowałem filmik o moich premierach na sierpień, twórcy ogłosili, że data pojawienia się kina Bridge of Spirits zostanie przesunięta na 21 września. W związku z tym pojawia się ponownie na liście. Preorder cyfrowy już zrobiłem, to dodam, niech jest. Mam tylko nadzieję, że premiera nie zostanie przesunięta po raz kolejny. The rot seem quite fond of him. They're usually timid.
Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the Sacred Mountain Shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Gęsto te gry się sypią we wrześniu i już 2 dni po Kenie, czyli 23 września, na PlayStation 4 i PlayStation 5 ma się pojawić Diablo 2 Resurrected, czyli remake chyba najbardziej znanego dungeon crawlera na świecie. Przyznaję jednak, że największym fanem jestem części pierwszej. Dwójka też spoko, ale do remake'a podchodzę z dystansem. Diablo 3, które grałem jeszcze na PlayStation 3, nie wspominam za dobrze, a jednym z powodów jest sterowanie. Diablo nieodłącznie kojarzy mi się z klawiaturą i myszką i nie czułem się zbyt komfortowo grając na padzie. Tytuł mnie intryguje, nie powiem, ale poczekam aż spadnie z ceny, bo po co się nie daj Boże męczyć za co najmniej 180 zeta. A już dzień później będzie miała premierę wersja reżyserska Death Stranding na PlayStation 5. Symulator kuriera sprzed 2 lat doczekał się w końcu upgrade'u do konsoli nowej generacji, dzięki czemu otrzymamy poprawione grafikę i dźwięk oraz wsparcie dla haptycznych triggerów kontrolera DualSense. A poza tym jeszcze kilka nowości, m.in. nowe pojazdy, bronie i sprzęt, nowe misje i obszary do zbadania, z jakiegoś powodu wyścigi i jeszcze kilka innych featuresów. Do Death Stranding mam ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony jest dość ciekawa historia, a i odkrywanie nowych ścieżek i terenów bywa interesujące, a z drugiej strony to wrażenie pustki i odosobnienia przekłada się na znudzenie rozgrywką. Istnieje jednak spore prawdopodobieństwo, że sięgnę po ten update. Tyle, że nie we wrześniu. Understand the truth of the Death Stranding. I'll be waiting for you on the beach. PlayStation. I już tak zupełnie na koniec miesiąca, bo 30 września premierę będzie miała mała śmigałka, czyli Hot Wheels Unleashed. No co tu dużo gadać, ścigamy się resorokami Hot Wheels, a wśród nich znajdują się m.in. DeLorean z Powrotu do przyszłości, furgonetka Żółwi Ninja z serialu animowanego, czy samochód Snoopiego. Za mało lata byłem raczej fanem Matchboxów, ale patrząc na trailer Hot Wheels Unleashed, to jestem zaciekawiony. Nie wiem, czy sięgnę po nią od razu w dzień premiery, ale myślę, że niedługo po. Zwłaszcza, że z tego co widzę, to październik może być cieniutki, jeżeli chodzi o nowe gry. Warto więc może zaopatrzyć się w dobre tytuły, co by przetrwać ten chudy miesiąc. But it wasn't.
Come on, little wheels, we're going for a walk. What are you doing? No! I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wrześniowe premiery. A wy na jakie tytuły czekacie we wrześniu? A może będziecie grać w coś, co już macie? Dajcie znać w komentarzach, a ja się już z wami żegnam. Do następnego razu. Cześć, cześć. Peggy 16. Everything goes well in a near distant future. People mind their own business, just walking their miniature cars. Hello, neighbor. Good day to you, ma'am. But then, something happened. Uh-oh. I don't like this. Don't worry, John. Everything's gonna be fine. But it wasn't. Come on, little wheels, we're going for a walk. What are you doing? No! What a nice car you've got there, sir. Well, thank you. In the world where the cars ate Paris, there's no place for people. It's their time now, Hot Wheels time. Now, they are free to do what they wanted to do all this time. Race. There's no one to stop them. They are Hot Wheels Unleashed. Hot Wheels Unleashed on consoles and PC on 30th of September.